występują. Scenariusz. Reżyseria. Rajska Dolina. To szaleństwo, że my, Włosi, płacimy najwyższe rachunki za prąd w Europie. To skutek referendum z 87. Musieli dojść do porozumienia. Dlatego istnieje Ameryka. Zawsze angażuje się w beznadziejne sytuacje. Zawsze i na zawsze. Ale robi to zawsze w dobrej intencji. Mam raport. Sprawdź, czy jest w porządku. Zajmujesz się utylizacją? Tak. Po prostu martwisz się o bycie inżynierem. Jest w porządku? Tak. Dobra robota. Podstemplujmy go, żeby wszedł w życie. Podpisz tutaj. Tam na dole. Podstempluj też to. Mówiłeś, że jest w porządku. To moja kopia. Po co ci kopia? Mam już jedną. Na wszelki wypadek. Według protokołu wystarczy jedna. Powinieneś ją zniszczyć. Nie kombinuj z tymi dokumentami. Odpocznij sobie. W końcu mamy weekend. Muszę zabrać gdzieś Jessikę. Nie chcę zrujnować naszego małżeństwa. Dlaczego nie przeprowadzisz się do Włoch? Powinieneś wrócić do swoich korzeni. Na pewno by jej się tu spodobało. Włochy to kraj miłości. Ona chce już wracać. Jest zżyta z Ameryką.
Nie jest tak romantyczna, na jaką wygląda. Nigdy nie chciałem być z kobietą. Cześć. Dobrze się bawiliście? We Włoszech umiecie się bawić nawet w pracy. Pewnie. Dzisiaj zrobiliśmy wielkie postępy, prawda? Gdzie są moje klucze? Znowu to okropne, wynajęte auto. Nie ma nawet klimy. Patrz. Jest z Waszyngtonu. Inżynier Rick Cortezi odnawia najstarszą elektrownię. Co ty na to? Twój mąż wyrabia sobie tutaj nazwisko. Nie będzie mnie już potrzebował. Musimy już iść. To nasze ostatnie dni we Włoszech. Tata ma dla ciebie niespodziankę. Dokąd idziesz? Na lunch. O 11:00? Dlaczego ja nie prowadzę? A ja nie mogę? Muszę stawić czoła swoim lękom. Jakim? Jakim? Gdy prowadzę, często mam wrażenie, że inne samochody we mnie wjadą. To się nazywa brak zaufania. Co ci powiedział lekarz? Że to ataki paniki. Przepisał mi jakiś Cerenus. Musimy podjechać do apteki w mieście. Cerenus? Barbiturany. Szkoda, że to nie ty przyspieszasz mi tętno. Tylko żartowałam. Ale nie miałabym nic przeciwko temu, żebyś rozpakował mnie jak prezent. Wyskoczyłabym z niego w moim urodzinowym garniturze. Jak myślisz, co się dzieje? Może szukają ojca chrzestnego. Mama mówiła, że reżyser pochodzi z okolicy. Frank Coppola. Masz na myśli Francisa Forda Coppola. Frank Coppola był sławnym sprzątaczem. To jego szukają. Tato, patrz. Ślub. Coś jest nie tak. Wszyscy kupują maseczki. Rick, co się dzieje? Nie otwieraj drzwi. Kupiłam maseczki. Gdzie ja je wsadziłam?
Spokojnie, Jess. Oddech. Urząd Bezpieczeństwa i Ochrony ogłosił plan awaryjny ze względu na wysoką toksyczność powietrza w mieście i okolicach. Na razie wiadomo jedynie, że dym pochodzi z pożaru. Wszyscy obywatele muszą zgłosić się do najbliższej szkoły w celu podjęcia interwencji kryzysowej. Będziemy informować Was na bieżąco. Rick, co ty wyprawiasz? Ratuje nam życie. Musimy wrócić do domu. To zajmie za długo. Zginiemy, jeśli nie zawrócimy. Widziałeś tych ludzi? O Boże, nie mogę oddychać. Boże, Rick, chyba mam atak paniki. Serce zaraz wyskoczy mi z piersi. Nie mogę oddychać. Nie panikuj. Skarbie, daj mamie wody. Zdejmij maseczkę, nic nie daje. Rick, pojedźmy do szkoły. Nie ufasz mi? Mam wszystko pod kontrolą. Zabiorę nas w sekretne miejsce. Zobaczysz, to niespodzianka.
Kim oni są? Może potrzebują pomocy. Nie mamy miejsca. Nie zabiorę ich. Jak możesz tak mówić? Widziałeś, co się dzieje? Niedługo możemy być na ich miejscu. Możesz mnie posłuchać? Mamy miejsce tylko dla 3 osób. O czym ty mówisz? Zabierz Eliego do bunkra. Wejdźcie przez garaż. Chodź. Co tu robicie? Potrzebujemy twojej pomocy, Rick. Kilka kilometrów stąd zepsuł nam się samochód. To mój mąż, Tony. Podciągnij płaszcz. Serio, Rick? Proszę. Rick, co robisz? Wejdź do środka. Ja tu dowodzę. Jakość powietrza jest dobra. Słyszeliście, co mówili w radiu? Wspominali o pożarze, ale ci ludzie wyglądali, jakby zostali stopieni przez kwas. Wygląda na to, że to koniec świata. Nie mogę w to uwierzyć. Wybaczcie, jestem Jessica, a to nasz mały reżyser Eli. Jest do tego stworzony. A to mój mąż Rick. Mów mi Tony. Jestem Debra, miło mi. Sprawdźmy telefony. Cholera. Brak zasięgu. Dlaczego stawiasz mnie w złym świetle? Przegrzał nam się silnik w aucie. Dobrze, że stało się to w pobliżu. Dlaczego miałeś przy sobie broń? Z tego samego powodu, dla którego ty wybudowałeś bunkier. Zakładam, że ty też masz broń. Co z niespodzianką? Nie teraz. Jessico, możesz włączyć telewizor i radio? Chciałbym sprawdzić instalację elektryczną.
Imponujące. To nic szczególnego. Pochodzi ze starej elektrowni nuklearnej. Ja tylko ją zmodernizowałem, żeby mogła utrzymać przy życiu 3-osobową rodzinę. Jesteś geniuszem. Doceniam, że nas wpuściłeś. Nie wiem, jak ci dziękować. Pomógłbym ci, ale nie wiem, jak to działa. Nie studiowałem fizyki. Jeśli chodzi o fizykę, to szkoła i pochodzenie nie są najważniejsze. Liczy się to, co robisz. Wiesz, kto to powiedział? Stephen Hawking. A ja mogę to potwierdzić. Czerpię energię z paneli słonecznych. Modele fotowoltaiczne 600 V. Zaawansowana technologia. Poczekaj. Coś nie działa. Nie działa. O Boże. Skarbie, chodź do mamusi. Co się dzieje? Nie mam pojęcia. Chodź. Co się stało? Rick, zrób coś. Co się dzieje? To nie przez powietrze. Coś stało się na dachu. Bogu dzięki. Widzisz, skarbie? Nie martw się. To jak posiadanie własnej firmy elektrycznej. Na ile wystarczy? Na tyle, żebym zrozumiał, w czym leży problem. Telewizor nie ma sygnału. Włączyłaś radio? Nie. Pomyślałam o Silvio. Rozpaczliwie prosił o pomoc, a ty uciekłeś. Nie mieliśmy wyboru. Sama to przyznałaś. Wybacz. Może ten bunkier miał być dla mnie cudowną niespodzianką, ale nie jest. Może linia jest przeciążona. Tak jak podczas uderzenia w bliźniacze wieże. Bliźniacze wieże. To była wina rządu. Nie wszyscy w rządzie są źli. Robią dużo dobrego dla globalnego bezpieczeństwa. Twierdzisz, że ich procedury powinny blokować zasięg komórkowy? Rick, poważnie? Odpowiadam za projekty związane z bezpieczeństwem narodowym. Nie wciskaj mi tych bzdur. Mogę zająć się gromadzeniem danych. Mamy słodycze. Wyglądają pysznie. Kiedy je zjemy? Dzisiaj mam urodziny. Mogliśmy urządzić imprezę. Ale kupiliśmy ciasto czekoladowe. Niedługo będziesz mógł pomyśleć życzenie.
Szczęśliwe momenty są najlepsze. Szczęście. Czekolada zawiera serotoninę, jeden z najbardziej skoncentrowanych spośród wszystkich neuroprzekaźników odpowiedzialnych za szczęście. Jest też dobra na ataki paniki. Mama Debry ukończyła pobliską uczelnię we Włoszech. Technologię żywności, prawda, kochanie? Muszę sprawdzić instalację elektryczną. Jessico, pójdziesz ze mną? Powinnam zostać z naszym skarbem. Idź sam. Ja mogę pójść, jeśli potrzebujesz pomocy. Co to? 3 kanały DVR o pojemności 1 terabajta. Wideo na żywo, wszystkie aktywowane przez czujniki ruchu. Wszystko przemyślałeś. Nie pominąłeś żadnego szczegółu. To może być najlepszy bunkier, jaki kiedykolwiek widziałem. A widziałeś ich wiele? Tak, w programach i dokumentach. Każdy kiedyś oglądał jakiś reportaż o końcu świata. Masz licencję na ten nadajnik radiowy? Jasne. Powinni je wydawać tak jak licencję na broń. Kawałek papieru, dzięki któremu mogliby mnie złapać. Nie, dzięki. Whisky Delta Zero Alpha Kilo odbiór. To może potrwać sekundę albo 3 godziny. Nigdy nie wiadomo. Zostawię otwartą częstotliwość, dopóki nie rozwiążę problemu z elektrycznością. Tak, agencie? Powiedz, że kontrolujesz sytuację. Nie, poruczniku. Zabrał mi broń. Odzyskam ją. Nie było tak, jak myślałeś. On jakby wiedział, że ją mam. To nic takiego. To tylko coś na stany lękowe. W zeszłym tygodniu miałam atak paniki. Myślałam, że dostałam zawału. Przytrafiło ci się to kiedyś? Wiesz, że to mocne leki. Kazali mi je brać 2 razy dziennie, ale zażywam je tylko, gdy potrzebuję. Weź je, jeśli potrzebujesz. Ja cię nie oceniam.
Tu jesteś. Stój. To napad? Wystarczył 1 dzień na strzelnicy. Co w tym złego, że dzieciak umie trzymać pistolet? Widzisz, tato? Po co ci moja broń? Sam fakt, że ją tu przyniosłeś, oznacza, że będziesz jej potrzebował. Dlatego prawdopodobieństwo tego, że ci zaufam, wynosi 50%. Próbuję powiedzieć, że w 9 na 10 przypadków ci nie ufam. Poważnie? Mam nadzieję, że to żart. To matematyka. Nie bierz tego do siebie. Po co ci sejf w bunkrze? Daj spokój. Poszukaj mamy. Trzeba coś zrobić. Wolę zostać tutaj. Nie pyskuj. Tata kazał mi tu wrócić. Chodź do mamusi. Chcę do domu. To też jest nasz dom. Nie. W Waszyngtonie. Sam go zrobiłeś? Może chcesz postrzelać do kaczki? Jessica? Chodź tutaj. Zaraz wrócę. Jessica? Cholera. Przejrzałam je i większość była przeterminowana. Wiesz, że nie lubię przeterminowanego jedzenia. Stwierdziłaś, że lepiej będzie głodować? Człowiek potrafi przeżyć 40 dni bez jedzenia, 3 bez wody, 8 minut bez powietrza, ale tylko 1 sekundę bez nadziei. Dlaczego tak panikujecie? To tylko jedzenie. Najwyżej zmienię się w Hannibala Lectera. Zacznę od razu. Co z tobą, Rick? Próbuje nas ocalić. Wyrzuciłaś jedzenie, a on się wygłupia. Zażartowałem na temat Hannibala. Nie zna się na żartach. To istny Jekyll i Hyde. Jest niezrozumianym geniuszem. Cholera. Chcę wiedzieć, co tu robisz. Serio? Tyle dla ciebie znaczę? Nie miałam wyboru, Rick. Nigdy nie mówiłaś, że masz męża. Kim on jest? Moim mężem. Nie mogę być mężatką? To i tak nie ma znaczenia. Gdy to wszystko się skończy, już nigdy nas nie zobaczysz. Ja tylko chciałam cię zobaczyć. Ten ostatni raz. Przykro mi, Rick. Pewnie. Przykro ci. Raz, dwa, raz, dwa. DJ Super gada przez walkie-talkie. Kiedyś udało mu się naprawić walkie-talkie jego pradziadka. Rozmawiał z jakimś facetem z Sydney. Prawda, skarbie? Są bezużyteczne, jak nasze telefony. Wręcz przeciwnie. Jest podłączony do starego przewodu.
Ciekawe, jak daleko dotarły toksyny. Co, jeśli tu utkniemy? Wszystko wydaje się być w porządku. To dlaczego nie działa? Podejdź tutaj. Masz dzieci? Nie, ale chciałabym. Kiedyś. Musisz się mocniej postarać. Wydają się strasznie dziwni. Ona nigdy go nie dotyka. To jej mąż czy partner? Nie mamy na to czasu. No właśnie. Mamy koniec świata, a ona się wygłupia? Nie widzisz, że próbuje rozluźnić atmosferę? Patrz. Patrz, jak pozuje. Nie kłam i powiedz, że widziałeś, jakie całusy wysyłała w stronę kamery. Jessica, przestań. To tylko transmisja. Spójrz. Robiła tak. I tak. Co w tym śmiesznego? Nie chcę, żeby kręciła się przy naszym dziecku. Sama chciałaś ich wpuścić. Mogą zostać tu na dni, tygodnie lub dopóki nie umrzemy z głodu. Jesteś niesprawiedliwy. A jedzenie było przeterminowane. Niedługo to wszystko się skończy i wrócimy do domu. Jest gotowy, tato. Naprawdę jesteś małym reżyserem. Gdzie jest twój mąż? Na górze. Ma rację. Wcześniej bawili się na schodach. Musiał jeszcze nie zejść. Co tu robisz? Nic. Szukałem zasięgu. Daj telefon. Mówisz poważnie? To niedorzeczne. Trzymaj, nie mam nic do ukrycia. Nie każ mi żałować, że cię tu wpuściłem. Żałować? Przez ciebie prawie rozwiodłem się z Debrą. Myślisz, że łatwo się żyje z żoną, która kocha innego? Musiałem schować dumę do kieszeni. Widzisz mnie? Jestem tutaj. Nie wiem, o czym mówisz. Porucznik Lorenzo. To moja była. Nie mów Debrze, bo jej nie znosi. Ach, tak? Twoja była jest porucznikiem? Oczywiście, że tak. Daj spokój. Chciałem sprawdzić, co się z nią stało. Może mogłaby nam pomóc. Debra wymyśliła przyzwoitą przykrywkę. Nie chcę denerwować Jessiki. Nie wiem, co by sobie pomyślała. Masz jakieś inne plany, podobne do schematu wiszącego na ścianie? Zaciekawił mnie. Tato, kable wyglądają jak spaghetti.
Mówiłem ci, że to nie jest zabawka. Może to ty je zepsułeś. Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Zastanawiałaś się kiedyś, czemu nie wiedziałaś o tym miejscu? Bo ja tak. Pójdziesz ze mną. Lepiej zacznijcie gadać. Przewody systemu radiowego są uszkodzone, a teraz padł system powietrza. Uspokój się. Naprawdę myślisz, że to nasza wina? Proszę cię. Jedziemy na jednym wózku. Mów, albo cię zastrzelę. A kto wie, co się stało? To mogła być mysz. Przyjechaliście tu przed nami. Chcę wiedzieć dlaczego, natychmiast. Odłóż broń. To nie w twoim stylu. Nie chcesz zrobić czegoś, czego będziesz żałował. Próbowaliście sabotować mój bunkier? Dokuczyć mi? To wszystko twoja wina, Rick. Dlaczego? Bo ratuję wam życie? Błagam. Nie krzywdź mnie. Jesteśmy w tej samej sytuacji. Pamiętasz tę noc w biurze? Ty i ja. Rick? O czym ona mówi? O niczym. Jest psychopatką. Wynoś się stąd, bo ich zabiję. Debra? Co zaszło między tobą a Rickiem? Powiedz jej, Rick. Zasługuje na to. To tyle? Zakładam, że zna pani konsekwencje. Mam romans z Rickiem Cortezi. Dawno do mnie nie dzwonił, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Dopilnuj, żeby dama kontynuowała swój romans. Masz tylko kilka godzin. Gdyby wieści się rozniosły...
Więc dlatego chciałeś przeprowadzić się do Włoch. Dlaczego mi to zrobiłeś, Rick? Niczego nie zrobiłem. Ona jest walnięta. Wszystko sobie zmyśliła. Nie była taka. Gdy ją poznałam, nie powiedziałeś, że pracujecie razem. Mieliśmy dużo na głowie. Ona już o nim wiedziała. Stała pod drzwiami. Mówiłeś, że to sekret. Niespodzianka dla mnie. Mam dość, Ricky. Nie mamy na to czasu. To nonsens. Nie wiem, co się dzieje z systemem powietrza. Jeśli tego nie znajdę, to nie mogę go zabić. Rozumiesz? Właśnie próbował mnie zastrzelić. Nigdy nie pomyślałabym, że to zrobi. Mój awans będzie naszą nagrodą. Nie musisz mu tego wybaczać, kochanie. Musisz odciągnąć go od monitorów, żebym mógł dalej szukać. Potem przynieś mi jego broń. Nie tak się umawialiśmy. Posłuchaj mnie. Przynieś mi jego broń. Natychmiast. Jessie, pamiętasz nasze wakacje w górach? Pamiętasz? Jessie, proszę. Potrzebuję cię. Muszę skorzystać z toalety. Wiem, że nie powinienem marnować wody. Muszę sprawdzić układ doprowadzania powietrza. Zachowuj się przy nich normalnie. Uda nam się. Sama zobaczysz. Kim oni są? Boże, kim są ci ludzie? Szwajcaria.
Whisky Delta 0 Alfa Kilo, odbiór. Whisky Delta 0 Alfa Kilo, mamy połączenie, odbiór. Jesteśmy w niebezpieczeństwie, pomóż nam. Mówi pułkownik Nelo Reiser z Bern w Szwajcarii. Z kim rozmawiam? Odbiór. Jestem Eli Cortezi, to pilne. Zamieniam się w słuch. Co się dzieje? Odbiór. W mieście widziałem ludzi wyglądających jak potwory. Jakie potwory? Wyglądali jak zombie. Musisz zakończyć wypowiedź słowem odbiór. Słucham cię. Jesteś tam? Odbiór. Cholera. Kurde. Jesteśmy otoczeni przez uzbrojonych ludzi. Nie rozumiem, dlaczego nam się to przytrafiło. Jest prawie ciemno, już nic nie widać. Gdybym znał wszystkie zmienne, które są z tym powiązane, mógłbym być pewien tego, co nastąpi. Eureka! Znalazłeś rozwiązanie. Boże. Cholera.
Pomóż nam, proszę. W naszym domu są źli ludzie. Gdzie jesteście? Odbiór. Niedaleko Matery we Włoszech. Odbiór. Pochodzę z Cigliano, nieopodal Matery. Trudno się tu oddycha. Odbiór. Poczekaj. Skarbie, wszędzie cię szukałam. Musimy z tatą coś zrobić, więc nie wychodź stąd pod żadnym pozorem. Rozumiesz? Dobrze, mamo. Skarbie. Musimy uciekać. To moja misja, poruczniku. Teraz zrobisz dokładnie to, co ci każę. Odłóż młotek. Rusz się. Deb, wstawaj. Mamo. Skarbie, schowaj się. Pułkowniku, zły pan chce zabić moją mamę. Ludzie z bronią spalili nasze domy. Odbiór. Musisz mi powiedzieć, gdzie dokładnie teraz jesteś. Widziałem, że całe miasto zginęło. Odbiór. Jesteśmy w Valparaiso pod 8. Już notuję. Bunkier jest pod garażem. Kod to 371206. Jesteś żołnierzem na treningu. Tylko samoobrona. To rozkaz. Odbiór. Tak jest. Musisz zasłużyć na medal honoru. Odbiór. Kim jesteś i czego chcesz? Mów. Jesteś żałosna.
Zaplanowałeś to wszystko. Uknąłeś przemyślany plan. Pytam po raz ostatni. Czego od nas chcesz? What do you want from us? Rozwiążę cię. Pójdziesz ze mną. Jeden zły ruch, a cię zabije. Rozumiesz? Rozumiesz? Halo? O nie, kochany. Nie ma odpoczynku. Bierz to i kop. Debra, powiedz coś. Wiesz, że cię kocham. Powiedz, czego ode mnie chcą. Stój. Oddawaj broń. Ręce do góry. Oddawaj telefon. No już. Rozładowany. Dlaczego to robisz? Nie rozumiem. Skarbie, wyjdź stąd. Nie, on zostaje. Chodź tu. Gdzie schowałeś dokumenty? Co schowałem? Nie mam na to czasu. Gdzie są te pieprzone dokumenty? Nie rozumiem, co dokumenty mają z tym wspólnego. Daj mu to, czego chce. Nie wiem, o czym on mówi. Naprawdę nie mam pojęcia. Wściekł się. Wielki inżynier Rick Cortezi podpisał umowę na transport cysterny pełnej wzbogaconego uranu, którego Ameryka potrzebuje do budowy nowego rodzaju bomby atomowej. Rozumiesz? Dla pieniędzy i chwały ten dobry człowiek zabił całe miasto. Rick, naprawdę to zrobiłeś? Nigdy nie udzieliłem zezwolenia na te substancje. Nie muszę tłumaczyć się ze swojej pracy. To tylko pomówienia. Okłamuje nas. Jak to wyjaśnisz? Podpisane i podstemplowane przez niego. Tak, mają też kopie. Tak chciał los. Dlaczego mam mu dać dokumenty, skoro już je ma?
Żąda mojego raportu, ale twierdzi, że jeden już ma, więc nie chce, żebym ja miał swoją kopię. To jasne. Przynieś mi te pieprzone dokumenty. Dobrze. Zrozumiano? Najpierw wypuść chłopca. Idź po dokumenty. Ty. Rusz się. No już. Przyszedłeś tu, żeby stworzyć swoją idealną pułapkę. Jesteśmy do siebie podobni. Możesz chodzić po sieciach i nigdy się w nich nie plączesz. Ale tutaj, tym razem, nie zdołasz uciec, mój mały. Ja też nie. Deb? Chcą to zatuszować i zrzucić na ciebie winę za tę katastrofę. Deb, proszę. Gdy dostanie, czego chce, zabije nas wszystkich. Chodź ze mną. Potrzebuję twojej pomocy. Dzieciak musi zawołać nerda. Chcę dostać te dokumenty. Natychmiast. Bo inaczej któreś z was trafi prosto do piekła. Skarbie, zawołaj tatę. Dlaczego przestałaś? Zmęczyłaś się? Po co to oszustwo? Czy zawsze był pozorowany, aby chronić rząd dla bezpieczeństwa całego świata? Tata zamknął się w łazience.
Czyli chce przekreślić moją misję. Każ mu tu przyjść, bo inaczej zabiję tę czarodziejkę. Przygotuj się. Zacznę odliczać od 20 do 0. 20, 19, 18, 17. Pułkowniku, zły pan chce zabić moją mamę. Co tak długo? Stara się być inny, nawet jeśli zrobił to tylko ten jeden raz. To upośledziło moją celność i spowodowało, że poniosłem porażkę. Otwórz drzwi, Rick. Rick, to rozkaz. Żyjemy w marności. Przyszłość jest przesądzona. Wszystkie rachunki prawdopodobne. A to wszystko, ponieważ tego nie wiemy. Nie powinieneś był mi tego robić. Nienawidzę cię. Pośpiesz się. Jedź szybciej. O Boże. Wiesz, że mama boi się, gdy patrzy na księżyc? To dlatego, że gwiazdy do mnie mówią. I muszę przyznać, że trochę się ich obawiam, bo tylko one mówią mi prawdę. Ale tym razem tego nie zrobiły. Ja też miałam być gwiazdą. Twój tata mi to obiecał. Ale potem poświęcił się pracy, aby dać ludziom lepsze życie, tym samym niszcząc moje. Teraz jest na niebie wraz z innymi gwiazdami. I wtedy ty się pojawiłeś, mój skarbie. Najpiękniejsza rzecz, jaką może mieć kobieta. Spójrz na mnie. Widziałeś Silvio?
Skarbie, nigdy nikomu nie ufaj. Czy to tego żołnierza szukam? Podaj mi rękę, synu. Zasłużyłeś na niego. Rajska Dolina. Tekst polski Agata Kapelańska. Czytał Maciej Więckowski.